Witamy Was serdecznie. Ja i Zdzisiu. Proszę bardzo, Zdzisiu takiej coś nie mówi. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takim zjawisku hydrologicznym, które występuje w Polsce w Wągrowcu. Jak już usłyszeliście, że Wągrowców, to prawdopodobnie część osób z Was wie, o czym będzie mowa. Ja chciałem Wam tylko powiedzieć, że jest coś takiego jak krzyżowanie się rzek. W Wągrowcu krzyżuje się Wełna i Nelpa. To są dwie małe rzeczki, to nie są jakieś wielkie rzeki. One się ze sobą krzyżują, ale ich wody się nie mieszają. Jak to Wam pokażę? Krzyżują się tak, pod kątem tym, i teraz jedna płynie w swoją stronę niewymieszana i druga płynie w swoją stronę i te wody się nie mieszają. Jakbyśmy pokolorowali jedną, zabarwili jedną, to byśmy widzieli, jak ten barwnik z tą wodą przedostaje się na drugą stronę, dajmy na to, na drugą stronę rzeki, tak? Jak rzeka przedostaje się na drugą stronę rzeki. Jak znajdę jakieś malowidła, to oczywiście Wam tutaj podrzucę. Co to jest? Dlaczego takie zjawisko występują? No to jedyne mamy takie zjawisko w Polsce, na świecie jest parę takich zjawisk, gdzieś tam w Ameryce Południowej, gdzieś to występuje między rzekami Amazonki i Orinoco, ale to musicie sobie sprawdzić. My zostańmy w Polsce. Dlaczego te rzeki się nie mieszają? Dlaczego wody w tych rzekach się nie mieszają? Otóż dlatego, że te wody mają różny skład fizykochemiczny. Na przykład jedna może mieć inną twardość, inne pH. Jeżeli będą miały inną twardość, inną pH, nie będą się mieszały, tak? Inną temperaturę, skład chemiczny. Jedna może być czystsza, druga może być gęstsza, bardziej zanieczyszczona, na przykład ściekami. To też już jest skład chemiczny wody, ale organiczny, chemiczny. Czyli jedna woda będzie gęstsza, druga woda będzie rzadsza. I teraz na tym krótkim odcinku, tak, bo to one mają tam metrów, nie wiem jak one są szerokie, ale zakładam, że około 2 metrów szerokości to jest maks. I na tym krótkim odcinku po prostu jedna przecina drugą i te wody nie mieszają się i po prostu każda płynie w swoją stronę. Oczywiście, jeżeli by zrobił tak, że przegrodziłby tą wodę z jednej rzeki, żeby tylko wpływała do tej drugiej rzeki, no to po iluś tam kilometrach rzadsza woda rozrzedzi tą gęstszą, bo woda to jest największy rozpuszczalnik na całym świecie, ona rozpuszcza dużo substancji i te rzeki po jakimś czasie, po prostu one już będą się ze sobą mieszały. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie wejdźcie sobie i zobaczcie, na czym to polega. Jest też różnica w prędkości przepływu. Jedna może płynie wolniej, druga szybciej. Też może być, wiecie, jedna tak jakby się wbijała w drugą i przelatuje na drugą stronę. Także, no i oczywiście woda słona z słodką też mieszają się dopiero po jakimś czasie, prawda? Jakby na przykład jedna rzeka była słona, a druga słodka, to prawdopodobnie takie same zjawisko by zachodziło, że te wody by się w tym samym, bo to chodzi o krótki odcinek czasu, tak? Przez ten czas tylko co one przepływają przez siebie, bo jeżeli, tak jak mówię, wypłyną i będą sobie płynęły dalej, razem na przykład, no to już wtedy one się wymieszają. To taka ciekawostka, możecie sobie o tym poczytać w Wągrowcu, możecie sobie o tym poczytać. Tak, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na nowe odcinki. Pan Ścich. Pan Ścich nic nie mówi. Tylko się trzyma pod brodę i robi sobie, co on tutaj klepie. Zdrówka życzę, pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, hej.